dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak Mandalorianin mógł wyglądać w tym zestawie. Zobaczycie też unikatową minifigurkę Pili Motto. No i figurkę, którą mają już chyba wszyscy, czyli Grogu. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu LEGO Star Wars pod numerem katalogowym 75325, czyli myśliwiec N1. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji i łapce w górze, a teraz przejdźmy już do filmu. Na pudełku mamy oczywiście logo LEGO Star Wars, numer katalogowy, czyli 75325 oraz nazwę zestawu. Oczywiście sam statek też jest na pudełku zaprezentowany. Jest też grafika z Boba Fettem i z Szenek, ponieważ jest to zestaw z serialu The Book of Boba Fett. Z tyłu pudełka widzimy już, że nasz statek wylądował oraz mamy zaprezentowane jego funkcje bawialne. Na górze pudełka widzicie jeden z głównych powodów, dla których kupiłem ten zestaw, czyli ta oto minifigurka. Na kładce instrukcji oczywiście mamy brzydki render. Z tyłu są zaprezentowane inne zestawy związane z Boba Fettem. No i jest też robocik. Pierwsza z minifigurek to tytułowy bohater serialu, czyli Mandalorianin Din Djarin. Jako akcesorium minifigurka dostaje Darksaber i jest to jeszcze ten Darksaber na starym moldzie, który wygląda bardziej jak zwykły miecz świetlny. Tors oraz nóżki to klasyczny od 2021 nadruk dla Dina Djarina. Jest tutaj oczywiście ta charakterystyczna srebrna zbroja, no i tutaj jest naprawdę wszystko bardzo dobrze wykonane. Jest wiele szczegółów i ta minifigurka naprawdę dobrze się prezentuje. Mamy też bardzo ciekawe nadruki na rączkach z różnymi naramiennikami. Szkoda tylko, że ta minifigurka jest tak mało unikatowa i mają tak naprawdę każdy. Na plecach nasz Din ma jetpack. Szkoda tylko, że ten jetpack nie jest w takim jasnym kolorze jak reszta jego zbroi, tylko jest on ciemniejszy. Hełm jest to ta stara wersja hełmu Dina, ta mniej szczegółowa. Tak naprawdę jest to cały srebrny hełm z czarnym wizjerem. Ciekawy jest za to, kiedy zdejmiemy ten hełm, ponieważ wtedy widzimy twarz Din Djarina. Ma ona oczywiście odwzorowywać twarz aktora, który się w niego wcielał, czyli Pedro Pascala. Szkoda tylko, że nie dostajemy w tym zestawie włosów do tej minifigurki. Tak się prezentuje Mandalorianin, którego dostaliśmy w tym zestawie, obok tego, jak powinien wyglądać Mandalorianin. Jest to połączenie w sumie kilku różnych wersji, ponieważ to, że zostawiłem ten sam, zmieniłem mu tylko rękawiczki, dałem pelerynę, jetpack dałem ten jaśniejszy, tak jak wspominałem, według mnie lepiej pasuje on do zbroi, no i przede wszystkim jest tutaj też ten nowszy hełm. Jak widzicie, prezentuje się ten hełm o wiele lepiej, ponieważ jest na nim o wiele więcej szczegółów. Poza tym dostał on też ode mnie Darksaber na nowszym moldzie. On też co prawda nie jest idealny, ale i tak prezentuje się lepiej niż swój poprzednik. Oczywiście Din Djarin dostaje swojego towarzysza, czyli Din Grogu. Ale to głupia nazwa, nie wiem czego nie Grogu Djarin, tylko dali jego imię, no nieważne. Grogu, tak samo jak Mandalorianin, występuje w tym zestawie w bardzo klasycznej wersji, ale akurat on dostał w LEGO tylko jedną. W sumie jest on całkiem fajnie odwzorowany, mamy wiadomo ten malutki torsik dziecka z nadrukiem, no i charakterystyczną gumową główkę. Mimo wszystko mam nadzieję jednak, że dostaniemy jeszcze w przyszłości jakąś inną wersję Grogu, poza tą klasyczną z tego zestawu oraz poza tą świąteczną. Kolejna minifigurka jest unikatowa dla tego zestawu, konkretnie jest to mechaniczka z Tatooine Pili Motto. Jako akcesorium minifigurka dostaje srebrny klucz. Niestety figurka nie dostaje nadruków na nóżkach, no a ja zawsze na to, jak wiecie, narzekam. To samo tyczy się oczywiście rączek. Tors za to jest całkiem fajnie nadrukowany i dobrze odwzorowany. Mam tutaj taki brązowy kombinezon mechaniczki. Poza tym mamy jeszcze dodatkowy nałożony element pasa, który też fajnie tą minifigurkę uzupełnia. Kiedy patrzymy na tą minifigurkę, chyba najbardziej rzucają się jej w oczy jej włosy. Z tego co wiem, nie jest to jakiś specjalny mold, ale całkiem pasuje on do tej minifigurki. Może mogłyby być trochę one krótsze, ale i tak są całkiem spoko. Jeżeli chodzi o twarz, ona też jest fajnie odwzorowana. Jest to twarz oczywiście takiej trochę, wiecie, starszej pani z Tatooine. No i jedna jest w sumie taka spokojna, uśmiechnięta, no a druga też uśmiechnięta.
Ostatnia minifigurka, no albo raczej mikrofigurka w tym zestawie, to robocik BD-72. Droidy BD pierwszy raz w Gwiezdnych Wojnach pojawiły się w 2019 roku w premierze gry Jedi Upadły Zakon. Tamten droid to był BD-1, czyli towarzysz Kala Kestisa, a w tym zestawie mamy BD-72. Droid ten pojawił się w serialu The Mandalorian dosłownie na chwilę właśnie na Tatooine w warsztacie Pili Motto. Fajnie, że pomimo tego, że nie grał jakiejś znaczącej roli w serialu, to i tak LEGO dał nam jego figurkę. A tak się on prezentuje w porównaniu do wspomnianego BD-1 z gry Jedi Fallen Order, ponieważ jego figurkę też dostaliśmy. Największą różnicą w sumie są tutaj kolory. Tak się prezentuje myśliwiec N1. Mamy charakterystyczne silniki i co ciekawe obydwa są inne, więc pokażę wam ten prawy oraz prawy, bo tamten był lewy. Ten lewy, który wcześniej nazwałem prawym w odróżnieniu od prawego, ma tutaj taki oto element z naklejką. Przód myśliwca jest fajnie zbudowany, mamy tutaj taki oto ciekawy zrobiony silnik oraz dwa działka. I co ciekawe mamy funkcję bawialną, ponieważ jak nadusimy silnik, to wystrzeliwuje działko. A tak to wygląda z góry. Jest to myśliwiec, więc musi być oczywiście cockpit. No i w kokpicie mamy miejsce dla półtora minifigurki, czyli Dina Djarina oraz Grogu. Właściwie to Grogu nie siedzi w tym samym miejscu co Mando, tylko jeszcze w takim dobudowanym, zamykanym i otwieranym elemencie. Kokpit zresztą też jest otwierany. Tył składa się z wylotu silnika, co ciekawe już trzeciego w tym statku, oraz takiego oto szpiczastego ogona. Jeśli chcecie zobaczyć jak ten statek wygląda od dołu, to proszę bardzo, no nie ma tu nic ciekawego, ale pamiętajcie, takie atrakcje tylko u mnie. No i chyba najważniejsza rzecz w tym odcinku, czyli takie oto porównanie. Tak prezentuje się N1 koło N1 z najnowszego magazynu LEGO Star Wars, którego przegląd zresztą jest na moim kanale, link w prawym górnym rogu. Przy odrobinie wyobraźni, no takiej bardzo dużej odrobinie wyobraźni, możecie sobie wyobrazić, że ten oto N1 to prawdziwy N1 i nie musicie nawet wydawać 200 zł. Podsumowując, uważam, że jest to bardzo dobry zestaw. Konstrukcja, która tu dostajemy, jest naprawdę fajnie zrobiona, jak na taki oto myśliwiec, no ale minifigurki też oczywiście są ciekawe. Jest oczywiście pani mechanik, która pojawia się tylko w tym zestawie, no i jest też droid BD. No szkoda tylko, że Mandalorianin i Grogu to nie są żadne unikatowe minifigurki. No i ogólnie tak jak mówię, zestaw fajny, ale w życiu nie zapłaciłbym tych, jeśli się nie mylę, 300 zł katalogowo. Szczególnie, że na początku sprzedaży miał to być ekskluzyw. Napiszcie w komentarzu, czy wy macie ten zestaw, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.